Jakim studentem był Mikołaj Kopernik? Na to pytanie odpowiada najnowsza publikacja profesora Mariana Chachaja, zatytułowana Mikołaj Kopernik, czasy studenckie, Kraków, Bolonia, Rzym, Padwa i Ferrara, miejsca, ludzie, książki. Premiera wydawnictwa oraz spotkanie z autorem odbyło się w Toruniu w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Ta książka jest napisana z innego punktu widzenia niż do tej pory pisano o Koperniku. Mianowicie zwróciłem uwagę na to, że jest bardzo mało źródeł mówiące o samym Koperniku w czasach jego studenckich. W związku z tym bardzo zbudowałem tło, czyli miasta, w których uczestniczył, uniwersytety, gdzie studiował. Informacje obszerne podałem o profesorach, którzy mogli być jego nauczycielami. No i oprócz tego oczywiście książki, które on kupował lub też z których korzystał w czasie studiów i na tej podstawie możemy otworzyć treść tego, czego się uczył po prostu. Natomiast nowe rzeczy to przede wszystkim inaczej spojrzałem może trochę na pobyt jego w Krakowie. Mianowicie doszedłem do wniosku, że jego krakowskie studia jakby przygotowywały go do przyszłych studiów zagranicznych po prostu. Dały mu podstawę. Mimo że nie uzyskał żadnego stopnia naukowego w Krakowie, to jednak zdobył rzetelną wiedzę ze sztuk wyzwolonych, tutaj przede wszystkim z filozofii, ale i astronomii. Zaczął się interesować wtedy astronomią. Później musiał wrócić na Warmię i po uzyskaniu kanonikatu, z trudem zresztą, ponieważ spory o niego się toczyły, udał się za radą wuja właściwie do Bolonii. Do Bolonii słynnej z nauczania prawa i tam podjął naukę prawa. Krążą wprawdzie legendy, że mógł uzyskać wówczas w Bolonii magisterium sztuk wyzwolonych, ale zachowane dokumenty wskazują na to, że po prostu nie ma. W spisach ksiąg nie ma go. Potem udał się razem z bratem do Rzymu, ale nie wykładał tam, jak do tej pory twierdzono, na Sapiencji. On nie był wykładowcą. On nie miał żadnego stopnia naukowego, w związku z tym nie mógł wykładać. Po prostu. Tak trzeba przyjąć do wiadomości. Ale największe osiągnięcia miał już jako samodzielny uczony dopiero na Warmii. W ten sposób to wynika z relacji Retyka. I problem następny, to jest pobyt jego w Padwie i studia padewskie. Tutaj historycy medycyny zawsze mówią, że on miał doktorat medycyny. Nie miał takiego doktoratu, bo żeby zdobyć doktorat medycyny, trzeba było na początku mieć magisterium sztuk wyzwolonych. On nie miał. W związku z tym, że nie mógł zdobyć tego doktoratu z medycyny, dokończył prawo i udał się do Ferrary i tam uzyskał w maju 1503 roku doktorat z prawa kanonicznego. I nigdzie nie narozrabiał, bo w aktach rektorskich nie ma nigdzie uwag, że po prostu był karany. Tak to można powiedzieć. Ale z drugiej strony też nie należał do wybitnych studentów sztuk wyzwolonych, ponieważ nie uzyskał tego magisterium sztuk wyzwolonych. Ale co się liczy przede wszystkim? On wtedy, dzięki temu, że się zajmował astronomią, wtedy dopiero rozpoczął jakby samodzielne istnienie intelektualne. Patrzył krytycznie na poprzednie osiągnięcia i Kraków mu dał takie spojrzenie, a potem tylko to wyszlifował w czasie studiów zagranicznych.